Siemanko, witam wszystkich w grze Train Sim World 5. Dzisiaj zapraszam was na przejazd pociągiem regionalnym ze stacji dworca głównego w Monachium na dworzec główny w Augsburgu. Poprowadzimy dzisiaj pociąg regionalny, który zatrzymuje się na każdej stacji, jaką po drodze spotkamy. Do tego mamy naprawdę bardzo fajną lokomotywę BR218 w dość nietypowym malowaniu. Czemu takie malowanie, opowiem wam po drodze. Mamy tutaj sąsiedztwo nowszej technologii, pociąg szybkich kolei ICE i old school, jeżeli chodzi o jakiekolwiek połączenia spalinowe w Niemczech. Okej, wejdźmy na pokład i przygotujmy naszą maszynę do jazdy. Zamykamy jedne drzwi, zamykamy drugie drzwi, rozkładamy nasz fotel, zajmujemy miejsce, nastawnik kierunku jazdy w pozycję do przodu. Teraz załączamy trakcję, załączamy światła w pociągu. Włączamy 3 światła białe z przodu, podświetlenie instrumentów i to w zasadzie w tym momencie tutaj widzę, że jest wszystko ok. Nie zapomnijmy jeszcze tutaj aktywować naszego hamulca zespolonego. Do tego kombinacją klawiszy Ctrl i Numpad Enter włączamy sobie PZB. Ja sobie tutaj jeszcze rozjaśnię kontrolkę, żeby to po prostu było lepiej widoczne. Otwieramy drzwi po prawej stronie, żeby wpuścić pasażerów i w tym momencie czekamy na nasz odjazd. Bardzo fajna lokomotywa, już naprawdę dawno nie grałem 218, a już tym bardziej na linii kolejowej Monachium-Augsburg. Normalnie po tej linii kolejowej jeździ się właśnie pociągami ekspresowymi typu ICE. Sąsiad stoi tutaj i czeka już na wyjazd, no ale my dzisiaj naprawdę tak oldschoolowo pojedziemy sobie taką starą spalinówką. Dobra, możemy już blokować drzwi. Ten jest wyluzowany, ten jest wyluzowany, ten jest podpięty. I w tym momencie delikatnie ruszamy do przodu, ale naprawdę delikatnie ze względu na to, że nie widzimy tutaj semafora wyjazdowego. Stoimy tak daleko schowani w dworcu głównym, że po prostu semafora wyjazdowego nie widzimy. Także delikatnie dzisiaj tutaj podjedziemy. Dzisiaj ogólnie należy delikatnie podjeżdżać, jeżeli nie widzimy semafora. Musimy się zawsze z tym liczyć, że semafor może być czerwony i możliwe, że nie mamy podanego wyjazdu. Wypatrujemy tutaj, co się dzieje. Jak na razie wszystko się świeci na czerwono. Razem z naszym semaforem, tak jest, nasz semafor wyjazdowy również świeci się na czerwono. Aż zrobię tutaj przerwę i wytłumaczę, co się tutaj dzieje. Mamy czerwony semafor z 2 światłami ukośnymi. O tak. Czerwony semafor, 2 światła białe ukośne. Jest to zezwolenie na przejazd manewrowy, że tak powiem. Nie można tego mylić z sygnałem zastępczym, ponieważ sygnał zastępczy byłby wyświetlony tu na dole. Tu na dole są takie 3 białe kontrolki i sygnał zastępczy jest tu wyświetlany. 2 światła ukośne, jest to zezwolenie na wyjazd. Na przejazd manewrowy normalnie jest to 25 km na godzinę do następnego semafora, no ale jak jesteśmy w grze w Train Sim World nie obowiązuje, nie ma czegoś takiego jak wyjazd manewrowy, przez co mamy tutaj zezwolone na maksymalną prędkość 40 km na godzinę.
uwaga! Ten semafor świeci się na czerwono, my możemy go minąć, możemy przejechać obok niego, ale pamiętajmy, że magnes 2000 Hz jest aktywny. Co robimy? Jeżeli magnes 2000 Hz jest aktywny? Tak jest. Używamy guzika. Tutaj jest to guzik tak zwany rozkaz 40, który deaktywuje magnes 2000 Hz. Wciskamy guzik właśnie nadpisanie PZB i trzymamy, dopóki nie miniemy semafora czerwonego. Cak i jedziemy dalej. Maksymalna prędkość 40 km na godzinę. Bardzo nam to tutaj pasuje ze względu na to, że i tak jesteśmy w restrykcyjnym monitoringu PZB. Szybciej niż 45 km na godzinę nam nie wolno jechać. Także jeżeli macie semafor czerwony, pamiętajcie, że on jest zawsze z aktywnym magnesem 2000 Hz. Jeżeli macie włączone PZB, a nie użyjecie tego właśnie trzeciego guzika tutaj, on się tutaj nazywa nadpisanie PZB, ale w Niemczech on się nazywa Befehl 40, czyli rozkaz 40. Ten guzik deaktywuje magnes 2000 Hz. Normalnie powinna się zapalić ta biała kontrolka, tutaj rozkaz 40, podczas mijania tego właśnie czerwonego semafora. No w tym przypadku akurat się nie zaświeciła. Jest to możliwe, że po prostu symulacja nie wymagała tego zapalenia tej kontrolki. Ale normalnie jeszcze właśnie powinna ta kontrolka się tutaj zapalić po wykryciu minięcia magnesu 2000 Hz. Zaraz będziemy mogli się tutaj rozpędzić do naszej, zawrotnej prędkości. Po lewej stronie myjka dla pociągów ICE, długi tunel, w którym są szorowane wszystkie możliwe pociągi Intercity Express. Wiem, że w Train Simulator Classic był scenariusz na ten temat. Czy w Train Sim World też był? Kurczę, nie pamiętam, już nie pamiętam tych scenariuszy tutaj na tej linii kolejowej. Zasadniczo tą linię kolejową kiedyś naprawdę dość często grałem, ale jeździłem tutaj najczęściej właśnie pociągami ICE. Pociągi regionalne zostawiałem zawsze w odstawce. Fascynowały mnie duże prędkości, fascynowało mnie naprawdę bardzo szybkie pokonywanie odcinków. A z pociągami regionalnymi to tak różnie u mnie bywa. Czasami lubię w nie grać, czasami nie. Ale powiem, że i tak fajnie jest się znowu przejechać po klasycznej linii kolejowej z bardzo klasyczną lokomotywą. Dzisiaj lokomotywa w bardzo charakterystycznym malowaniu. Jest to beżowo-czerwone, nawet bordowe bym powiedział. Malowanie tak zwanego pociągu TEE, czyli Trans-Europa Express. Rodzaj takich pociągów jeździł tutaj po Niemczech. Malowanie jest naprawdę bardzo zbliżone do malowań pociągów lokomotyw Baureihe 103, które również właśnie te połączenia obsługiwały. W zasadzie to malowanie też pociągi z tym malowaniem kiedyś obsługiwały również pociągi, zwykłe pociągi Intercity. No ale dzisiaj, mimo to, że to jest malowanie bardzo charakterystyczne dla pociągów dużej prędkości, no to my mamy dzisiaj po prostu przejazd regionalny. Jedziemy dzisiaj pociągiem RB 57020 do Dinkelscherben. RB, czyli Regionalbahn, pociąg
regionalny zatrzymujący się na każdej stacji po drodze. Z tym rozpędzaniem się troszeczkę dzisiaj potrwa. Lokomotywa nie jest zbyt silna. Nigdy nie była silną lokomotywą, ale jakby nie patrzeć, była to najbardziej uniwersalna lokomotywa spalinowa, jaka kiedykolwiek była produkowana w Niemczech. Już ustawię nastawnik, nasze koło na pozycję 0. Przed nami zapowiedź ograniczenia do 60 km na godzinę. Potwierdzamy w PZB, żeby nie wyłapać nagłego hamowania. Wjeżdżamy na stację München Passing. Z maksymalną prędkością 60 km na godzinę. Ze względu na rozjazdy oczywiście. Przed nami semafor wieloodcinkowy mówiący, że od tego semafora 60 km na godzinę oraz zapowiedź ograniczenia prędkości do 60 km na godzinę od semafora następnego. Od tego 60 i od następnego 60. Czyli w skrócie wjazd mamy podany z prędkością 60 km na godzinę oraz wyjazd jest również podany z tą samą prędkością. Tak po kolejowemu. Za 500 metrów się zatrzymujemy. Stukot kół jest bardzo wyraźnie słyszalny, bardzo fajnie, bardzo lubię to. Tu mamy powtarzacz tego, że semafor stoi w pozycji 60, zapowiedzi 60 km na godzinę. A my tutaj się zatrzymujemy. Dociągniemy jeszcze tylko do samego semafora, żeby całym składem zatrzymać się w peronie. Dobrze, otwieramy drzwi po lewej stronie i czekamy, aż pasażerowie wejdą na pokład. Linia kolejowa Augsburg-München, linia kolejowa, która wyszła do gry Train Sim World 2. Jedna z naprawdę fajniejszych linii kolejowych, na której właśnie można było wyszaleć się pociągami dużej prędkości. Pociągi ICE mogły sobie tutaj jeździć z prędkością około 220 do 250 km na godzinę. My dzisiaj zajmiemy się jednak tutaj pociągiem regionalnym, ale za swoich czasów, jak ta linia po prostu wyszła, naprawdę bardzo często jeździłem tutaj po tej linii kolejowej i cieszyłem się widokami tudzież dużymi prędkościami. Mamy załączony restrykcyjny monitoring PZB. 60 km na godzinę od tego semafora jest dozwolone, co oznacza, że mogę się uwolnić z restrykcji. Jeżeli mamy wyjazd podany z prędkością 60 km na godzinę, to 60 zezwala mi na uwolnienie się z restrykcji PZB. Oczywiście w tym momencie mógłbym też poczekać, aż PZB samo się tutaj uspokoi, choćby dlatego, że ta lokomotywa i tak
nie ma jakichś zawrotnych prędkości, jeżeli chodzi o rozpędzanie się. Także tutaj podejrzewam, że zanim bym wyjechał z rozjazdu, to i tak bym nie miał więcej niż te 40 km na godzinę. Ja jestem zawsze zwolennikiem tego, że jeżeli początkowy gracz jeździ z włączonym PZB, to powinien sam odczekać, aż to PZB się wyłączy. Nie powinien bawić się w jakiekolwiek restrykcje, ani tutaj w uwalnianie z tych restrykcji, właśnie ze względu na to, że to jest na początku takie trochę takie niezrozumiałe i trochę tak ciężko to ogarnąć, kiedy można się z PZB uwalniać, a kiedy nie. Także jeżeli jesteś początkującym graczem, który dopiero rozgryza system PZB, zawsze poczekaj, aż PZB samo się uspokoi i wtedy można się rozpędzić do maksymalnej dozwolonej prędkości. Do następnej stacji mamy aż 21 km, co pozwala mi na opowiedzenie trochę o naszej dzisiejszej bohaterce. Lokomotywa Baureihe 218. Jest to lokomotywa spalinowa, która była budowana w Niemczech, powiedzmy w latach 70. 12 prototypów tej lokomotywy wyprodukowano jednak w latach 1968 plus, czyli w zasadzie w latach 68, 69, tu gdzieś 70, po prostu wyprodukowano 12 prototypów tych lokomotyw, żeby zobaczyć, jak sobie będą radzić. Lokomotywy te były wyprodukowane głównie po to, żeby zastąpić nimi lokomotywy parowe, które jeszcze właśnie w latach 70. były bardzo popularne, często używane właśnie na niemieckich liniach kolejowych i po prostu, jako że technologia diesla w tamtych czasach już była taką naprawdę bardzo nowoczesną technologią, chciano zastąpić lokomotywy parowe. W sumie udało im się to bardzo dobrze, ale troszeczkę to trwało. 218 było kilka wariantów. Najpierw produkowano lokomotywy, które miały nazwę Baureihe 215. Tych wersji tych lokomotyw było kilka i one miały całkiem inne nominały, także teraz tutaj co wam opowiem, no to po prostu każdy nominał, każda seria była po prostu całkiem inną lokomotywą, to znaczy była tą samą lokomotywą, tylko o całkiem innej budowie. 215, bo to były pierwsze lokomotywy, które wyszły, miały nawet na pokładzie ogrzewanie parowe. Miały kocioł, w którym była wytwarzana para za pomocą jakiejś tam ekstra turbiny, czy tam ekstra generatora i po prostu ta para służyła do tego, żeby ogrzewać wagony pasażerskie, czyli zasadniczo były przystosowane do bardzo starego taboru kolejowego, który był jeszcze podpinany do lokomotyw parowych, bo to właśnie w lokomotywach parowych była wytwarzana para, która służyła również do ogrzewania wagonów pasażerskich. Jako że taboru się nie zmieni z dnia na dzień, no to trzeba było te pierwsze lokomotywy właśnie również wyposażyć w kotły parowe i ta para też służyła właśnie do ogrzewania wagonów. Od lokomotywy Baureihe 217 już wprowadzano ogrzewanie elektryczne, co za tym idzie
były to już nowocześniejsze lokomotywy do obsługi nowocześniejszego taboru kolejowego. 218, no to znamy, lokomotywa, idealny przykład do tego, jak była skonstruowana. 218 miała już wbudowaną na pokładzie sterowanie szeregowe oraz możliwość sterowania lokomotywy z wagonu sterowniczego, który znajdował się na końcu pociągu. Tak jak w naszym przypadku tutaj mamy wagon sterowniczy, w tym przypadku typowy wagon sterowniczy wagonów piętrowych do 100, czy tam sterowanie push-pull, jak to w Polsce się tutaj bardziej nazywa. O, patrzcie, mijamy tutaj pociąg regionalny, który się tutaj żółwi, a my sobie tutaj ciśniemy z maksymalną prędkością. Oj, 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 oj. Dobrze, że włączyłem tutaj nasz wyświetlacz, ponieważ od prędkości 150 km na godzinę ta lokomotywa odcina dopływ, może nie dopływ paliwa, co połączenie silnika z przekładnią hydrauliczną i miałbym tutaj mały problem. Musiałbym się zatrzymać do zera i dopiero ruszać na nowo. Przekładnia hydrauliczna, tak jest, ta lokomotywa jest lokomotywą spalinowo-hydrauliczną, co oznacza, że siłę z silnika, czy tam moc silnika jest przekładana za pomocą różnego rodzaju wałów na przekładnię hydrauliczną, coś w stylu skrzyni biegów, i ta właśnie przekładnia hydrauliczna napędza nam nasze wózki, lokomotywy. Nowocześniejsze lokomotywy mają przekładnię elektryczną, co oznacza, że po prostu silnik spalinowy jest podpięty do generatora, który to wytwarza prąd elektryczny, i ten prąd elektryczny jest przekładany na, czy tam zasilany jest na wózki, na silniki trakcyjne. Się troszeczkę zamotałem. Chciałem dobrze wytłumaczyć, a mi tak troszeczkę słów zabrakło. Po prostu generator zasilał silniki trakcyjne i po prostu w ten sposób lokomotywa jechała, a tutaj po prostu mamy przekładnię, coś jak skrzynia biegów. Tutaj jest nawet kontrolka od tej przekładni, kiedy jest ona aktywna i kiedy ona sobie biegi zmienia. W zasadzie można tą lokomotywę hydrauliczną porównać do samochodu, który ma automatyczną skrzynię biegów. My wciskamy tylko gaz, a już wszystko inne jest tutaj zmieniane automatycznie. Zjechaliśmy tutaj teraz na ten prawy tor. Ten prawy tor jest po prostu zmianą kierunku dla pociągów regionalnych. Normalnie jakbyśmy jechali pociągiem ICE, czy tam pociągiem Intercity, to byśmy jechali cały czas tutaj tym lewym torem prosto i byśmy byli skierowani na magistralę pociągów szybkich, a w tym momencie tutaj zjedziemy sobie pod tunelem na lewą stronę i będziemy jechać linią przeznaczoną dla pociągów regionalnych. W sumie też bardzo fajnie rozwiązane tutaj kierowanie ruchem kolejowym. Jakby nie patrzeć, w Niemczech, jeżeli mamy linie szybkobieżne, jeżeli mamy linie dla pociągów ICE, to najczęściej cała magistrala składa się z dwóch części. Prawej dla pociągów osiągających bardzo wysokie prędkości i lewej dla pociągów regionalnych, tudzież pociągów towarowych. Po prostu świetne rozwiązanie, jeżeli rozchodzi się o to, żeby nie blokować tych naprawdę szybkich pociągów, tych szybkich połączeń. Niech te szybkie pociągi będą szybkie, a nie, że tam co chwilę jakiś pociąg regionalny się przed nimi żółwi, czy tam pociąg towarowy, który tam ma problem z jakimś podjazdem. Co do lokomotywy, masa lokomotywy wynosi 79 ton. Co za tym idzie?
nie przekracza 20 ton na oś. Te magiczne 20 ton już wielokrotnie powtarzałem. 20 ton na oś jest bardzo ważne dla bocznych linii kolejowych, ponieważ boczne linie kolejowe nie mogły udźwignąć naprawdę ciężkich pociągów i właśnie 20 ton na oś pozwalało tej lokomotywie wjeżdżać na wszystkie boczne, niezelektryfikowane linie kolejowe. Co za tym idzie? Te lokomotywy były naprawdę wykorzystywane w każdych połączeniach. Nie tylko to były połączenia Intercity, nie tylko były to połączenia regionalne, ale również połączenia towarowe, które naprawdę były bardzo ważne ze względu na to, że na niezelektryfikowanych liniach kolejowych, no to nie wszystkimi lokomotywami wjedziesz, tymi elektrycznymi i tak nie wjedziesz, bo nie ma trakcji elektrycznej, a jednak towary z tych pobliskich zakładów czy tam kopalni i tak trzeba w jakiś sposób odebrać. Co ciekawe, w połączeniach Intercity były te lokomotywy widoczne najczęściej w parach. Co za tym idzie, były podpięte dwie lokomotywy do połączeń pasażerskich Intercity, ale było to bardziej spowodowane tym, że nie tyle co brakowało mocy w ciągnięciu składów Intercity, co jedna lokomotywa była lokomotywa sterująca całym składem, a druga lokomotywa służyła głównie do zasilania pociągów. Pociągi Intercity były dość długie, w miarę ciężkie. Jeżeli mieliśmy włączone ogrzewanie i zasilanie wagonów, to po prostu brakowało już mocy, która pozwalała na ciągnięcie składów, ze swoją maksymalną prędkością. Dlatego wymagano dwóch lokomotyw i ta druga lokomotywa właśnie przejmowała sekcję zasilającą, tudzież ogrzewanie wagonów. Trochę się wystraszyłem, bo zagadałem się tutaj, opowiadałem wam o lokomotywie, a nagle mi się pojawiło, że za 1000 metrów się zatrzymujemy, więc musiałem bardzo szybko wyhamować, ale szczerze powiem, lokomotywa jest naprawdę bardzo fajnie zrobiona, bardzo fajnie przebiega cała symulacja prowadzenia tej maszyny i hamulec, chciałem powiedzieć elektrodynamiczny, hamulec hydrauliczno-dynamiczny jest tutaj naprawdę bardzo dobry, co za tym idzie. Jesteśmy w stanie naprawdę bardzo szybko wyhamować. Otwieramy drzwi po lewej stronie i czekamy na wymianę pasażerów. Także bardzo fajna lokomotywa, DLC im się naprawdę udało. Bardzo ciekawe malowania do tej lokomotywy można znaleźć w Creator Club i najciekawsze malowanie i tak uważam, takie naprawdę pstrokate malowanie, takie trochę żółto-zielono-niebieskie pociągów turystycznych, które to w Niemczech kiedyś również były jako normalne połączenia, tak zwane właśnie pociągi turystyczne. Takie naprawdę pstrokato, niebiesko-zielono-żółte malowanie. Bardzo charakterystyczne właśnie do tego rodzaju połączeń. Wrzucamy drugi stopień na kole nastawczym. Czekamy, aż lokomotywa zacznie pomału jechać. I możemy pomału zwiększać moc na kole. Ta moc silnika dieslowego, do tego świst turbiny. Coś naprawdę fajnego.
Malowań tej lokomotywy było naprawdę kilka. W tym momencie mamy bordowo-kremowe malowanie, ale również było kremowo-niebieskie. Ten niebieski to jest naprawdę taki dość specyficzny kolor. On się nazywa, tłumacząc z niemieckiego, błękit oceanu. I w zależności w jakim okresie te lokomotywy przechodziły swoje badania techniczne, zmieniano im również czasami malowania. Te charakterystyczne czerwone malowanie z białym napisem Deutsche Bahn czy tam DB, ono weszło naprawdę bardzo, bardzo późno. Zanim jednak to czerwone malowanie weszło, no to było tych wariantów, tych malowań było naprawdę kilka. Maksymalna prędkość tej lokomotywy wynosi 140 km na godzinę. Co można tutaj odczytać z tej tabliczki znamionowej? Tutaj jest nawet wypisane, na którym biegu jaką prędkość można osiągnąć. Langsamgang, czyli bieg powolny, jest to bardziej bieg, którym ciągnęło się pociągi towarowe. Ten bieg charakteryzował się tym, że osiągał mniejszą prędkość, za to miał większą siłę pociągową. Co za tym idzie, można było ciągnąć dłuższe, cięższe pociągi towarowe. I mamy jeszcze bieg szybki, czyli Schnellgang. Na nim można osiągnąć maksymalnie, akurat w tej lokomotywie, 140 km na godzinę. Lokomotywy z lepszym, mocniejszym silnikiem były jeszcze w stanie osiągnąć 160 km na godzinę, ale one miały chyba też inną nazwę serii. Ale szczerze nie pamiętam, jak one się nazywały. W każdym bądź razie były dwie maksymalne prędkości tych lokomotyw. Raz 140 i dwa 160. Do tych lokomotyw montowano dwa rodzaje silników, 12 i 16 cylindrowe jednostki. Nawet można było z zewnątrz rozpoznać, jaki rodzaj silnika był zamontowany po tych takich charakterystycznych kominach. Nie pamiętam, czy 12-cylindrowa jednostka miała kominy obok siebie, czy 16-cylindrowa, o tym już nie znalazłem informacji, ale w każdym bądź razie silniki były raz z takim wypuszczaniem spalin w literze V, a drugi rodzaj silników miał jeden komin w jedną stronę, po jednej stronie tutaj dachu, a drugi komin był z drugiej strony w drugą mańkę. Także można było już zobaczyć na zewnątrz, jaki rodzaj silnika jest zamontowany. Czy to jest mocniejszy silnik, czy słabszy. Ale jak już wspomniałem, kiedyś w zasadzie oglądałem program dokumentalny o tych lokomotywach, ale to już było naprawdę tak dawno, że nie pamiętam, które ustawienie kominów było pod który silnik. Co do tych kominów, to też była specjalna historia do zastosowania takiego rodzaju wypuszczania spalin. Po prostu zależało, nie chciano, żeby spaliny osadzały się tutaj na trakcji elektrycznej. Na początku uważano, że jeżeli spaliny będą się osadzać na trakcji elektrycznej, to po prostu kontakt pantografu z trakcją będzie o wiele gorszy i po prostu pociągi nie będą dostawać tyle prądu, ile potrzebowały. Oczywiście wiemy, że to nie jest prawda, no ale takie rozwiązanie zastosowano. Było to właśnie również bardzo charakterystyczne zastosowanie kominów w lokomotywach spalinowych. Baureihe 218 miało tylko to rozwiązanie. Haspelmoor. Stacja. Bardziej przystanek osobowy niż stacja.
Oczywiście dociągamy do końca peronu, żeby nie zostać końcem składu gdzieś poza peronem. Tego nie chcemy. Dobra. Zatrzymujemy się. Otwieramy drzwi po lewej stronie. Była zapowiedź i skończyła się. No trudno. Czekamy, aż pasażerowie się tutaj wymienią. Możemy podziwiać naszą dzisiejszą bohaterkę, naszą jednostkę. Jedyne, co w tej lokomotywie mi przeszkadza, to to, że ona nie ma świateł mocnych świateł, jeżeli chodzi o nocne przejazdy. No ale charakterystyczna dla tego okresu budowa oświetlenia, no to była faktycznie żarówka wkręcona tutaj do obsady i ta żarówka oświetlała nam całą powierzchnię przed nami, całą okolicę tutaj przed lokomotywą. Przyznam naprawdę, że ciężko się tą lokomotywą nocą jeździ. No ale i tak nie można tutaj narzekać. Takie były czasy, tak były budowane lokomotywy. Nie było kiedyś jakichś halogenów, ksenonów, LEDy i tak dalej. Zwykła żarówka wkręcona w obsadę i tyle. I ta żarówka musiała spełniać swoje zadanie. Kolejna stacja Altegnenberg. O. Dość trudny wyraz, nawet jak dla mnie. Dobra, 15 pozycja i heja. Tutaj w sumie jest bardzo fajnie opisane na tabliczce, z jaką maksymalną prędkością można jechać, na jakim tutaj stopniu. Z prędkością od 0 do jak to jest tutaj napisane? Od 20 km na godzinę można było maksymalną prędkość ustawiać. W każdym bądź razie stopień pierwszy i drugi, one są tak zaznaczone kółkiem, co oznacza, że są to stopnie startowe. Po prostu ustawiamy pierwszy albo drugi stopień po to, żeby lokomotywa ruszyła. Potem możemy maksymalnie 12, tudzież 13 pozycję na kole nastawczym ustawić, żeby lokomotywa się rozpędziła i od 10 tudzież 15 km 14 stopień i od 20 km na godzinę można tutaj wrzucić maksymalny stopień na kole nastawczym. Jest to i tak symulacja. Możemy tutaj nawet podczas grania w ten symulator ustawić od 0 na 15 i praktycznie z maksymalnym stopniem na kole nastawczym ruszyć tą lokomotywę i tak się nic nie stanie. W rzeczywistości, z tego co kojarzę, to maszyniści musieli tam na coś uważać, żeby po prostu nie zajechać tutaj tej przekładni hydraulicznej. Dlatego w rzeczywistości startowano pierwszy, drugi stopień. Potem jak lokomotywa ruszyła, ustawiano coś gdzieś koło 10, żeby po prostu zadać więcej mocy i żeby lokomotywa się troszeczkę lepiej rozpędzała i od 20 km na godzinę wtedy można było ustawić maksymalny stopień na kole nastawczym po to, żeby rozpędzić się do maksymalnej dozwolonej prędkości. Kolejny przystanek osobowy. Dziwi mnie, że nas jeszcze żaden pociąg ICE nie minął. Zobaczymy, czy jakiś ICE minie nas, czy nie.
Ogólnie wyprodukowano tych lokomotyw około 400 sztuk. Jak wiadomo, podział Niemiec, Niemcy wschodnie, Niemcy zachodnie, RFN, NRD i tak dalej. Te lokomotywy były naprawdę podzielone na całe Niemcy, ale ogólnie... O, nie w tą stronę, miałem otworzyć, a nie zamknąć, ale ogólnie były to naprawdę najbardziej uniwersalne lokomotywy. Chociaż przyznam, że pociągi towarowe tymi lokomotywami dość ciężko się prowadzi ze względu na to, że lokomotywa ona nie ma takiej mocy pociągowej jak lokomotywy elektryczne. Z tego co kojarzę, to ona miała coś koło 230, coś koło 240 kN siły pociągowej. No to możliwe, że zdarzało się, że ta lokomotywa po prostu nie dawała rady wyciągnąć całego składu. Albo trzeba było wtedy podpinać drugą lokomotywę, albo po prostu skracać ilość podpiętych wagonów. Drugi stopień, rozpędzamy się, to znaczy ruszamy, bo z rozpędzaniem to tak wiadomo, że to nie bardzo. Potem 10, żeby się troszeczkę bardziej rozhuśtać. Do około 20 km na godzinę. I pozycja 15. I ogień. Ale się kopci z naszej lokomotywy, no ale jak się nie kopci, to nie ma mocy. Przed nami jedzie pociąg, jaki? Towarowy, okej. Z jaką lokomotywą? 185 prawdopodobnie. Tak jest, standardowa 185 z intermodalnym pociągiem, typowy taki kontenerowiec. Ostatnio jechałem 185 po linii kolejowej Kassel-Würzburg. Po tym upgrade'zie, po tym nowym rozkładzie jazdy jechałem 185, która pochodziła z dodatku Rosenheim-Salzburg. Wierzcie mi lub nie, nie wiem co się stało, czy to było spowodowane błędem na linii kolejowej, czy ta lokomotywa była tak źle jakoś wyregulowana, tu gdzieś skonfigurowana. W pewnym momencie wyszedłem z systemu LZB, wyszedłem prawidłowo, uwalniając się z systemu i tak dalej, wyszedłem z systemu, dostałem nagłe hamowanie bez powodu i chciałem ruszyć tą lokomotywą na podjeździe 1% i wierzcie mi lub nie, brakowało mi 1,5 km do ukończenia przejazdu i nie podjechałem. Tak się koła ślizgały, że po prostu lokomotywa nie miała szans podjechania pod spadek, czy tam podjazd 1%. Także ta gra ostatnio, przyznam, że dość dziwnie pracuje. Stwarzają się błędy, które nie powinny się stwarzać, ale szczerze mówiąc możliwe jest, że właśnie 185 z dodatku Salzburg-Rosenheim jest źle zrobiona. A tych 185 to jest tyle wersji i tyle możliwości. Szczerze mówiąc, powinienem przetestować jeszcze jakąś 185 ze starych dodatków. Wtedy bym wiedział, czy to była wina linii kolejowej, czy to była wina lokomotywy. Kolejna stacja, Mering.
tor trzeci za około 2,2 kilometra. Piękna jesienna atmosfera. Drzewa już pomału zaczynają żółknąć. Lato chyli się ku końcowi. No już też dużo nie zostało. Co mamy? Połowę sierpnia, no to ile? Jeszcze ze 2 tygodnie już będzie wrzesień. A jak już jest wrzesień, no to już do jesieni naprawdę dużo nie zostało. Zobaczycie, wrzesień minie, będzie październik, zaraz będzie Wszystkich Świętych, listopad i do grudnia to już Boże Narodzenie. Tak szybko zleci do końca roku, że masakra. Dobra. Lokomotywa naprawdę ma świetne hamowanie, ma świetne hamulce. Bardzo silny hamulec hydrauliczno-dynamiczny. Uważam, że lokomotywy z tamtych czasów naprawdę są fajnymi lokomotywami, bardzo przyjemnie się je prowadzi. Weźmy na przykład taką lokomotywę BR-103, to jest też taka typowa lokomotywa z tamtych czasów. Tyle tylko, że elektryczna 103, lokomotywa, która... A nie, dobrze, z lewej strony. Lokomotywa, która jako jedna z pierwszych osiągnęła prędkość 200 km na godzinę. Kompresor słychać. Świetnie. No. Nie no, cóż to dużo mówić. 218 naprawdę bardzo udana lokomotywa. A, zablokujemy drzwi, tym razem z zewnątrz. Uwielbiam ten dźwięk. Ten dźwięk tak mi się mocno kojarzy z linią Ruhr-Sieg Nord i te moje takie charakterystyczne odkrywanie lokomotyw, odkrywanie niemieckich pojazdów. Coś pięknego. Bo właśnie na linii Ruhr-Sieg Nord miałem okazję wykonywania swoich pierwszych przejazdów pociągami pasażerskimi, a że była tam dostępna tylko 146 i 143. Chociaż wtedy jeszcze naprawdę dziwiłem się, że jak to? Trax? Dwójka? W pociągu pasażerskim? Jak to jest w ogóle możliwe? A nie wiedziałem, że po prostu 146 jest w zasadzie Traxem dwójką, ale jest typową lokomotywą osobową. Charakteryzuje się inną przekładnią zębatą. A 185 wygląda identycznie, ale lokomotywa o mniejszej prędkości z większą siłą pociągową. Ogólnie dzięki temu symulatorowi bardzo dużo nauczyłem się o niemieckich kolejach, o różnicy między lokomotywami, o liniach kolejowych ogólnie, jak te linie kolejowe są zrobione, jak są zbudowane. Półtora kilometra do kolejnej stacji. Mering Afra. To już niedługo to Augsburg będzie. Patrzę teraz na nasze opóźnienie. Już mamy 10 minut. Podejrzewałem, że będziemy mieli duże opóźnienie właśnie ze względu na to, że ta lokomotywa ona się nie rozpędza tak szybko i też nie osiąga 160 km na godzinę, jak to jest tutaj właśnie dozwolone. Z tego co pamiętam, to oryginalny rozkład jazdy jest robiony pod lokomotywę właśnie Traxa 2, Baura jest 146.
Lokomotywa, która się naprawdę nadaje do przejazdów pasażerskich, szybko się rozpędza, osiąga bez problemów 160 km na godzinę. No to właśnie 146 można ten rozkład jazdy tutaj utrzymać. 218 nie mamy szans utrzymania tego rozkładu jazdy. Właśnie przez to, że ta lokomotywa nie ma jakichś zawrotnych, maksymalnych przyspieszeń i maksymalnej prędkości. No 140 km na godzinę mogę tutaj uzyskać, no ale nie oszukujmy się, zanim ja tutaj rozpędzę się do 140, no to naprawdę bardzo długo trwa. Otwieramy drzwi po lewej stronie. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. Uwielbiam te zapowiedzi na dworcach. Chociaż one w rzeczywistości troszeczkę inaczej brzmią i o czymś innym mówią, ale mimo to jakiekolwiek zapowiedzi tutaj są zrobione i mamy taki przedsmak tego, jak to by było w rzeczywistości. Dobra. Din, dun, dun. Okej. Luzujemy hamulec. O! O tym właśnie mówię. Mamy pociąg ICE, w tym przypadku ICE trójeczka. Też już dawno ICE nie jeździłem. Robiłem w zasadzie ostatnio odcinek właśnie ICE trójką z Lübeck do Hamburga, ale mimo to jakoś ostatnio bardzo zaniedbałem właśnie pociągi wysokich prędkości. Mam niby dokupiony ten rozszerzony rozkład jazdy do lokomotywy Baureihe 101 Expert na linię kolejową Kassel-Würzburg. Może tam bym trochę pojeździł tymi ICE. O, przydałoby się. Świetna ta lokomotywa. Zasadniczo za każdym razem, kiedy tą lokomotywą jeżdżę, naprawdę cieszę się, że sobie dokupiłem te DLC. Lokomotywa jest naprawdę niesamowita. Co my tu mamy? Kissing za 2 km. Jednostka trakcyjna, która tutaj kursuje właśnie między Augsburgiem a Monachium. Z 146 już bym dawno miał tutaj 160 km na godzinę, a jednak z 218 no to tak, o, a co się będziemy spieszyć? I tak już jesteśmy spóźnieni. Jeszcze 2 km. Przejazdów jest tu kilka. Można sobie tutaj wybrać pociąg regionalny albo pociąg Regional Express. Czyli zatrzymujemy się tylko na większych stacjach po drodze. Coś mniej więcej jak pociąg pospieszny w Polsce kiedyś. Już chyba nie ma w Polsce tych opisów pociągu pospieszny i osobowy. To za moich czasów było. Jazda pociągiem osobowym to już wiedziałeś, że będziesz bardzo długo w pociągu siedział. Pociągiem pospiesznym no to już wiedziałeś, że będziesz jechał troszeczkę krócej, bo nie zatrzymujesz się na każdej stacji. No ale nie dziwcie mi się, ja swoje przygody z polskimi kolejami zakończyłem w roku 2004. Od 2004 nie jechałem polskim pociągiem. Za moich czasów, jak to kiedyś było, nie? Pociąg osobowy i pociąg pospieszny.
Zatrzymujemy się tutaj. Nawet odwzorowany ten charakterystyczny dźwięk jak hamulce, zaciśnięte hamulce jak piszczą. Nawet to jest super odwzorowane. Bitte achten Sie auf die Markierung am Bahnsteigrand. O, tego nie słyszałem, żeby uważać na malowanie, oznakowanie tutaj na krawędzi peronu. O, tego szczerze mówiąc tej zapowiedzi naprawdę nie słyszałem. Co za tym idzie, tych zapowiedzi jest trochę więcej niż myślałem. Myślałem, że jest tak 2 do 3 standardowe zapowiedzi, które są tutaj puszczane na dworcach. Ale widzę, że jednak nie. Kolejna stacja. Augsburg-Hochzoll. No już pomału zbliżamy się do Augsburga. Co za tym idzie, pomału będziemy się tutaj... Będziemy kończyć nasz przejazd, no ale jeszcze jest Augsburg, główny to jeszcze kawałek. Pamiętam jak kupiłem 218 i pamiętam jak zacząłem ją badać. Co się stanie, gdy na przykład przekroczę maksymalną dozwoloną prędkość tej lokomotywy? Co się stanie, gdy na przykład dostanę nagłe hamowanie? Jak ona się zachowuje z pociągiem towarowym? Jak ona się zachowuje z pociągiem osobowym? Czy jakie są po prostu jeszcze różnego rodzaju podpięcia wagonów do tej lokomotywy? Stąd też wiem, że jeżeli rozpędzimy tą lokomotywę do prędkości 150 km na godzinę, to lokomotywa odetnie dopływ paliwa to chyba nie będzie dobry określenie, ale w każdym bądź razie obroty silnika ustawi na minimalną, odetnie nam praktycznie całe sterowanie tutaj z koła nastawczego. Musimy się wtedy zatrzymać do zera i wtedy możemy pomału się rozpędzać z powrotem do naszej maksymalnej prędkości. Także dobrze, że tutaj włączyłem w porę wyświetlacz, bo jechałem już naprawdę 149 km na godzinę, już naprawdę niewiele brakowało do tego, żebym musiał całą przekładnię resetować. Dla osób, które na pewno będą się dziwić, dlaczego jadąc po linii kolejowej Monachium-Augsburg mam warunki pogodowe trochę inne i ta linia kolejowa wygląda trochę inaczej, mam zainstalowaną modyfikację, która wprowadza lepsze oświetlenie i lepiej wyglądającą pogodę do starych dodatków z gry Train Sim World 2, co oznacza, że wszystkie dodatki z TSW 2 mam mniej więcej na standardach Train Sim World 3, kiedy to właśnie zmieniono silnik graficzny, kiedy to właśnie wprowadzono to całkiem inne, lepsze oświetlenie, warunki pogodowe, te bardziej realistyczne chmury. Zapowiedź 150, i tak mogę jechać 140 maksymalnie. Także nie dziwcie się, że mimo to, że jadę naprawdę bardzo starą linią kolejową, mam troszeczkę inny wygląd.
Mam nadzieję, że ta modyfikacja będzie również działać w grze Train Sim World 6, bo podejrzewam, że mimo to, że oni zmienią grę na kolejną wersję, to na pewno nie zmienią tego, że stare linie kolejowe będą lepiej wyglądać. Już trochę zmniejszę tutaj moc. Była zapowiedź ograniczenia prędkości do 130 km na godzinę, ale i tak musimy się tutaj zatrzymać, chciał czy nie. Także mam nadzieję, że ta modyfikacja będzie działać w Train Sim World 6, ponieważ naprawdę lubię wygląd, ten nowoczesny wygląd właśnie w starych liniach kolejowych. Gdzie to oświetlenie słońca, gdzie te chmury, burze, deszcz, to wszystko lepiej wygląda. O! Na linii szybkiego ruchu świeci się semafor na zielono, co oznacza, że możliwe, że coś nas minie tutaj. Dobra. Z tego co kojarzę, jest to przedostatnia stacja, na której się zatrzymujemy. Kolejna stacja to już chyba będzie dworzec główny w Augsburgu. Augsburg Hochzoll. Ale widać, że linia jest stara, bo nawet nie ma tutaj wyświetlaczy jeszcze wbudowanych, które działają, które wyświetlają tutaj informacje. Nawet tego jeszcze tutaj nie ma. Naprawdę jedna ze starszych linii kolejowych. Zamykamy drzwi, blokujemy, żeby nikt nie otworzył. Luzujemy hamulec. No. A nie, jeszcze jedna stacja. Augsburg Haunstettstraße. Jeszcze jedna stacja przed nami, ok. No widać, że nie jeździłem dużo przejazdów regionalnych na tej linii kolejowych. Na tej linii kolejowej. Ja to tak ogólnie albo pociąg towarowy, albo pociąg ICE. Chociaż jeszcze pociąg Intercity też jeszcze jest bardziej lubiany przeze mnie niż połączenia regionalne. Zasadniczo nie wiem, co mnie dzisiaj skusiło na to, żeby jechać tutaj pociągiem regionalnym i to jeszcze regionalnym, który się na wszystkich stacjach zatrzymuje. Wow, 12 minut opóźnienia. I to jeszcze z takim opóźnieniem. Ale za to z bardzo fajną lokomotywą. Lokomotywa, która naprawdę swoim dźwiękiem, swoim zachowaniem, stylem prowadzenia jest jedna z fajniejszych lokomotyw w tej grze. Naprawdę polecam wam. Dodajcie sobie tą lokomotywę do listy życzeń, poczekajcie sobie na promocję, chociaż w tym momencie promocji do gry Train Sim World 2 jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo, ponieważ oni chcą, żeby wykupić i oni chcą jeszcze praktycznie wysprzedać wszystko to, co możliwe przed wejściem gry Train Sim World 6. O, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, co oni tam wprowadzą. Na niemieckim, wśród niemieckich youtuberów, no to aż się pali, co oni tam nie powprowadzają, jakieś sugestie, jakieś takie prawdopodobieństwa, spekulacje, nie wiadomo jakie. Ale ważne, żeby w tytule Train Sim World 6 stało, żeby kliknięcia leciały, nie? O Jezu, już tyle takich badziewiastych filmów widziałem, że to się normalnie w głowie nie mieści.
ważne, żeby tylko kliknięcia były, żeby Train Sim World 6 stało w tytule, żeby się pojawiały kliknięcia. Zapowiedź ograniczenia prędkości do 100 km na godzinę. My tej prędkości i tak nie osiągniemy ze względu na to, że musimy się za kilometr zatrzymać. Chciał, nie chciał. Ustawiamy koło nastawcze na 0. Zaczynamy pomału hamować. Tutaj również zapowiedź 100 km na godzinę na znaku, na tablicy. Powtarzacz. Od tego semafora wolno nam jechać 100 km na godzinę, od następnego 60. Potwierdzamy w PZB. 60 km na godzinę, co oznacza, że będziemy kierowani przez rozjazdy na wybrany peron w Augsburgu. O, dzisiaj złotego medalu to raczej nie będzie za to opóźnienie. 15 minut opóźnienia. Uff. „15 minut opóźnienia, ale powiem szczerze, że naprawdę delektuję się tym przejazdem. Nie przeszkadza mi to, że jadę pociągiem regionalnym. Ale w dalszym ciągu połączenia regionalne to nie jest mój ulubiony rodzaj połączeń. No jednak wolę męczyć się z towarowymi pociągami, męczyć się z masą, długością pociągu i tym, żeby po prostu w odpowiednim momencie wyhamować, w odpowiednim momencie dodać mocy. To jest mój świat. Pociągi towarowe. Jeżeli byłbym maszynistą, to na pewno bym pracował w firmie zajmującej się właśnie przejazdami towarowymi. Mamy tutaj załączony restrykcyjny monitoring 70 i 85 mruga na przemian, co za tym idzie, nie wolno nam się rozpędzić do prędkości wyższej niż 45 km na godzinę. Nawet jeżeli od następnego semafora obowiązuje 60, to nie mogę się z tej restrykcji uwolnić, ponieważ magnes 1000 Hz jest aktywny. Jeżeli kontrolka 1000 Hz się świeci, no to nie można się z restrykcji uwalniać. Dlatego mówię, to już jest to, co na początku powiedziałem, to z tym uwalnianiem z restrykcji, ja wam wprawdzie o tym opowiadam, co, kiedy można zrobić, ale to jest naprawdę bardzo takie niezrozumiałe, kiedy można się z restrykcji uwolnić, kiedy nie, co zezwala na uwolnienie się z restrykcji, kiedy możemy, co blokuje to uwolnienie, także jedźcie sobie spokojnie, dopóki PZB samo się nie uspokoi, a będziecie na pewno na tej bezpiecznej stronie obsługi tego systemu. Powtarzacz 60. Jeszcze jeden powtarzacz 60. Jeszcze jeden. Ogólnie można poznać, że powtarzacz, że jest to powtarzacz, ponieważ nie ma tablicy tarczy ostrzegawczej i ma białą kontrolkę tutaj przy semaforze. Od tego semafora wolno nam jechać 60 km na godzinę, pod spodem jest tarcza ostrzegawcza świecąca się 2 światłami na pomarańczowo. Kolejny semafor jest na stój. Tym samym dojechaliśmy do dworca głównego w Augsburgu i tym samym kończymy dzisiaj nasz przejazd. Mam nadzieję, że się tak dobrze bawiliście jak i ja, że delektowaliście się całym przejazdem. Jeżeli tak, zostaw lajka i zasubskrybuj kanał, w razie czego, żeby nie przegapić pozostałych odcinków z serii o symulatorach kolejowych. Ja wam dziękuję dzisiaj
za uwagę, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Tutaj dużymi krokami dojeżdżamy do Augsburga, gdzie musimy się zatrzymać. A złota na pewno nie będzie. Za dużo mam opóźnienia. 15 minut. Uff. Ale jak mi dali taką wolną lokomotywę, to jak mam utrzymać rozkład jazdy? Nie idzie. Niech mnie przydzielą następnym razem do mocniejszej maszyny. Wtedy porozmawiamy. No dobra. Chwilę koncentracji. Ostatnie hamowanie. Dociągniemy do końca peronu, w zasadzie do samego semafora. Ale dalej już nam jechać nie wolno. A szkoda. Szkoda. Linia kolejowa jest naprawdę bardzo fajna. No dobra. Hamujemy. Otwieramy drzwi po prawej stronie. No i zaraz zobaczymy, jak nam poszło. Ale złota na 100% nie będę miał ze względu na to opóźnienie. Ostatnie podjęcie pasażerów. Brązowy medal! Ale to tak jak właśnie mówiłem, że po prostu przez to, że nie jesteśmy w stanie utrzymać rozkładu jazdy, no to po prostu medalu wyższego niż ja, chociaż liczyłem się ze srebrnym, ale brąz to jest już naprawdę katastrofalnie. Mimo to, że mam bardzo dużo punktów, mimo to, że tutaj punktacją bym na pewno dość dobry medal wyłapał, no ale nie utrzymasz rozkładu jazdy, nie masz szans tutaj na wyższy medal. Nic nie szkodzi. Tym samym dziękuję wam jeszcze raz za to, że byliście ze mną, za to, że się ze mną przejechaliście. Ja wam życzę miłego dnia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!